Na dwóch ostatnich pokażę Wam jeszcze inną metodę. Tutaj skręcam nadgarstek. Dzięki temu, że skręcam nadgarstek, to skręca się nam ściągaczka na kiju. Ona ściąga nam dokładnie 100% wody z szyby, dzięki temu nie powstaje nam żadna smuga. Cześć! W końcu zrobiła się wiosenna pogoda, więc możemy coś ponagrywać na zewnątrz. Także dzisiaj umyję dla Was te witryny i pokażę, jak poradzić sobie z problemem mycia takich przeszkleń na wysokości. Myślę, że osoby z doświadczeniem też skorzystają, bo pokażę Wam sporo tipów praktycznych. Zapraszam do obejrzenia materiału. Na początek zawsze ramy. Mam do tego taki fajny przyrząd Makera. W wiaderku mam już trochę wody z płynem. Przemyję ściereczkę. No i lecimy z ramami. To, co jest ważne na tym etapie, to żeby sobie robić jedne równe ruchy z góry do dołu, czyszcząc cały element. Wtedy idzie nam to najsprawniej. Ramy gotowe, no to teraz szyba. Do mycia szyb ja korzystam osobiście z takiego przyrządu, który nazywa się Wagtail. Jest to taka ściągaczka, która ma tutaj taki obrotowy uchwyt, no i dzięki temu można nią myć techniką S, którą zaraz Wam pokażę. Bo małe stężenie detergentu mam w wiaderku, ale dodatkowo nanoszę sobie jeszcze płyn. Na myjkę w tym przypadku jest to Maker Orange Crush. Ja akurat najbardziej lubię właśnie ten płyn. I zwróćcie uwagę teraz na technikę. Najpierw myję całą szybę, tak aby wykorzystywać jak najbardziej efektywną część myjki, wykonać jak najmniej ruchów. Zależnie od zabrudzeń, każde miejsce muszę przejeżdżać parę razy. No i teraz obracam na stronę ściągającą. Wjeżdżam sobie pod takim kątem 45 stopni w rand. Przejeżdżam do samego końca. Zjeżdżam w dół jednym równym ruchem, po to, aby wykonać ściąganie przy krawędzi. To samo z drugiej strony. Hop. No i teraz swobodnie mogę sobie ściągnąć pozostałą część na środku. Ten rand, jeśli nie chcemy, żeby nam wyschły krople, możemy też przejechać myjką. A jeśli podobają Ci się nasze materiały, oglądasz nasze filmy, to będziemy bardzo wdzięczni za zostawienie suba. Ja umyję parę okien w tym czasie, na tym możesz zostawić, kliknąć suba pod filmem. I jedziemy kolejny. Ściągam w dół i środek. Kolejna. Tutaj skręcam nadgarstek. Dzięki temu, że skręcam nadgarstek, to skręca się nam ściągaczka na kiju. No i co parę szyb, co dwie, co trzy trzeba zamoczyć myjkę w wiaderku. To, co tutaj jest kluczowe, to guma w tej ściągaczce. Ona ściąga nam dokładnie 100% wody z szyby, dzięki temu nie powstaje nam żadna smuga. Zwróćcie uwagę, że za ściągaczką szyba jest idealnie sucha. Dzięki kształtowi Wagtaila mogę bez problemu dojechać do każdego narożnika tego okna. To też jest istotne i fajnie ta ściągaczka została właśnie zaprojektowana.
umyliśmy samą szybę, no ale pozostają nam jeszcze narożniki przy uszczelkach, bo tam zawsze zostaje nam trochę wody. No i żeby efekt był idealny, no to musimy jeszcze wytrzeć w narożnikach. Do tego używamy trochę innej ściereczki niż do mycia ram, takiej bardziej gładkiej, mniej mięsistej. I możemy sobie owinąć kij. Są też do tego inne przyrządy. Ja akurat dzisiaj wykorzystam sam stożek. Woda zdążyła nam trochę wyschnąć w międzyczasie, więc jest to po prostu łatwiejsze. No i jak widzicie, jest tam też trochę brudu. Zmieniam miejsce na ściereczce i lecę z kolejnym oknem. Wycieram górny rand i boczne. Na razie. Zwróćcie uwagę, że tą końcówkę sobie troszkę zaokrągliłem względem oryginalnego tego, co dostarcza producent, aby lepiej docierać do narożnika. Jak widzieliście, wycierałem tylko górny rand i te boczne. Dolny zostawiam, żeby nam jeszcze trochę wyschnął, po to, żeby po prostu nie rozmazywać tego mokrego na szybie. Jak on troszkę jeszcze nam podeschnie, tego wytrzemy po prostu na koniec. A teraz zabieram się za niższą ramę. No i kolejnym etapem będzie niższa szyba. Prawie ją sięgam z ręki, ale musiałem się trochę wyciągać, więc górę sobie zrobię wygodnie z kija, kawałek, a resztę myję z ręki już taką ręczną ściągaczką. Teraz, aby trochę łatwiej mi się myło, to użyję sobie takiej końcówki, która zmienia kąt. Dzięki temu będę mógł stać trochę dalej od ściany i mieć kij bardziej prostopadle do ściany. Wtedy ten ruch będzie trochę przyjemniejszy i trochę łatwiejszy w wykonaniu. Wygląda to teraz w ten sposób. A ja stoję sobie tutaj i mam kij po prostu praktycznie przed sobą. I technika ta wymaga oczywiście chwili wprawy, ale nie jest bardzo trudna do nauczenia się, także bez problemu na pewno dacie radę. Wymaga to chwili poćwiczenia i możecie myć okna w bardzo podobny sposób. Nawet jeśli macie okna w domu tego typu, właśnie duże, wysokie, teraz wyzwania architektoniczne są coraz trudniejsze do mycia, więc jeśli nawet chcecie kupić taki sprzęt do domu, no to też jest to korzystne, możecie wykonać to prosto samemu. Na dwóch ostatnich pokażę Wam jeszcze inną metodę. Możecie też z kija umyć sobie całe okno. Może nie było to najwygodniejsze w tym przypadku, ale jest też taka możliwość, gdyby była jakaś przeszkoda na przykład przed Wami, tutaj byłyby róże kolczaste, nie chcecie tego podeptać, no to też się da zrobić to w ten sposób. Teraz jeśli macie tego typu zabrudzenia, tutaj wprawdzie klient umówił się z nami na mycie takie serwisowe, czyli po prostu z kurzu z zabrudzeń, ale jest tutaj kawałek kleju, więc mogę go usunąć dodatkowo taką gąbką. Po prostu jeżeli się coś pojawi po tym myciu, okazuje się, że nie zeszło, można doszorować taką gąbką, to jest gąbka z wełny stalowej. I żeby Wam pokazać jeszcze, czy zeszło, no to widać, że ładnie wszystko zeszło bez problemu. Tutaj mamy drugie, analogicznie doszorowuję. No, żeby było szybciej, nie będę tego teraz ściągał, tylko umyję je razem z całością. No i dolne okna wygodniej już będzie mi umyć z ręki. Tu mam myjkę, która jest trochę większa, ona ma 45 cm, tamten Wagtail był 35 cm, no i ściągaczkę, którą tu użyję, też będzie miała 45 cm. No i taka najszybsza metoda, to też technika S, po prostu mycie rękę za ręką, te okna są w miarę czyste, można je spokojnie myć w ten sposób.
Jeśli popełnicie jakiś błąd, na przykład pominiecie fragment, możecie spokojnie do tego wrócić. Zawsze możecie też ponownie zamoczyć szybę. A jeśli chcecie, możemy też to zrobić łatwiejszą metodą. Wycieramy sobie ściągaczkę, wycieramy rant, z którego będziemy zaczynać ściąganie i od lewej do prawej. Może łatwiej będzie mi z tej strony. Jak widzieliście, to było dużo bardziej czasochłonne, no ale jest też taka prostsza metoda, łatwiejsza, że tak powiem, w obsłudze i w nauczeniu się, bo praktycznie wychodzi od zaraz. A do tej potrzeba trochę wprawy. Jak widzicie, jak tu nawet zrobiłem pomyłkę, moczę ten kawałek. Mogę też sobie całe zamoczyć. I to, co jest ważne, jak będziecie się uczyć tej techniki, to zaczynamy, powiedzmy, w ten sposób. Jeżeli byśmy zaczynali od góry, to trzeba wjechać sobie w ten rant pod takim kątem, mniej więcej tutaj 45 stopni względem ramy. Dojeżdżamy do końca, zjeżdżamy w dół, teraz patrzymy na ten rant i jak jedziemy do góry, to patrzymy na ten drugi rant i nie wyjeżdżamy gdzieś tam daleko, tylko dojeżdżamy tylko tyle, ile tej wody tutaj mamy. Dzięki temu wykonamy to ściąganie na mniej ruchów. Jedziemy znowu w dół, powoli tutaj zmieniamy kąt ściągaczki i wracamy do góry, znowu tylko dotąd, gdzie jest woda. W dół i tutaj. I zwróćcie uwagę, że ja nie robię takich skrętów, tylko robię bardziej taki ruch takiego przecięcia w ten sposób. Tam i z powrotem. Nie takie do końca esy, tylko takie ruchy tam i z powrotem. Nie takie trudne. To już myłem, ale się nam ochlapało. Jak już jest takie okno prawie czyste, nawet nie trzeba je całe mopem moczyć. Na przykład myjecie coś, nie wiem, codziennie, bo ktoś palcuje, to wystarczy je tylko czasem zachlapać. Tutaj też mieliśmy już myte. Dalej mam dużo wody na parapetach. Adam wam teraz fajnie pokaże, ile jest wody na parapetach, jak będzie do mnie szedł. No i teraz tą wodę mógłbym wytrzeć ściereczką, ale mogę do tego użyć takiej małej ściągaczki. Mogę też użyć tej dużej, ale wtedy się musicie nastawić, że guma wam się szybciej zużyje. I mogę sobie to tutaj pościągać. I mam wtedy, no wydaje mi się, mniej pracy niż w przypadku używania do tego ścierki. I z powrotem taki jeden fajny ruch. Chyba że parapet jest przedzielony na pół, to nie. I jeszcze froncik. Tutaj profesjonalna robota wykonana przez montera parapetów. Odłożymy na swoje miejsce. Nie wiem, czy pamiętacie, zostawiłem tamten rant do wytarcia, więc zrobię to teraz. Tutaj wspomogę się jeszcze taką końcówką do zmiany kąta od Wagtaila. Będzie mi trochę łatwiej dotrzeć do głębi tego narożnika.
teraz taki mały jeszcze komentarz do tego etapu. Niektórzy jakby nie wycierają w tych narożnikach, jeżeli są też często myte okna, to bardzo mała jest jakby szansa, że coś tam pozostanie po wyschnięciu. Także niektórzy też używają na przykład innej ściągaczki, która powoduje, że tam jest jeszcze mniej tej pozostałości w rogach. No także ja tutaj jestem akurat dzisiaj bardzo dokładny, żeby wam pokazać różne podejścia, ale wiem, że nie wszyscy w tych narożnikach na koniec wycierają, bo jak ma się dobrze wszystko dopasowane, to no to często to wycieranie po prostu niekoniecznie jest potrzebne. Dużo też zależy od po prostu ilości zabrudzeń na oknach, od tego jak brudną mamy wodę, od tego jaki efekt chcemy osiągnąć. Zmieniam tutaj szybko miejsce na ściereczce i każdy narożnik przecieram suchą częścią. Zobaczcie, tutaj jakby jest ta pozostałość tej wody, widać ją. Wyschła tutaj taka część, mam nadzieję, że to widać na ujęciu. No ale to jest właśnie ta pozostałość, która zostaje. No i teraz jeżeli ją wycieram, no to szyba jest już idealnie wtedy czysta. Jeśli efekt ma być idealny, no to jeszcze ten parapet przecieramy wilgotną, czystą ściereczką. No dobra, wizerynę mamy gotową. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy taka forma wideo w terenie z tutorialem, że tak powiem, mocno praktycznym bardziej wam siedzi. Postaram się nagrywać wtedy więcej takich materiałów. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Zostawcie suba. Cześć.